Przed Wami zdarzenia, które miały miejsce na kilkanaście godzin przed moim zatrzymaniem. Są dni, które zaczynają się zwyczajnie. Jesz śniadanie, patrzysz na miasto, idziesz na spacer i nawet nie wiesz, że to Twój ostatni dzień wolności. A zaczęło się niewinnie. Zwiedzam Bejrut, szukam historii tego wielkiego upadku Libanu. Dziś wygląda jak muzeum własnych zniszczeń. Ten dzień od początku był jakiś taki niespokojny, bo w pewnym momencie zaczęły się dziać rzeczy, których nie da się wytłumaczyć przypadkiem. Taksówkarz opowiada mi historię o szpiegu, którego zdemaskował. Po co on mi to w ogóle mówił? A potem długa droga do miejsca, w które nikt przypadkiem nie trafia. Baalbek. Miasto, o którym mówią różne rzeczy. Tajne przejścia, wojna, która niby się skończyła, ale nigdy nie wyszła z ludzi. Spotykam tam Hamzę, miłego gościa, który prowadzi motel. Poznaję również Karolinę Mariusza, podróżników z Polski. Rozmawiamy, dzielimy się przygodami, planami. Mariusz to gość, który przeżył więcej niż większość ludzi chciałaby zobaczyć. Jego opowieści brzmiały jak film. Początkowo ciężko mi było uwierzyć w jego przygody, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jutro wieczorem to ja będę tym, który nie wie gdzie jest, dokąd go prowadzą i czy w ogóle wróci żywy. To był ostatni dzień, w którym miałem wybór. Uwielbiam hostele. Nowi znajomi, tym razem dziewczyna z Egiptu, kolega z Syrii, z South Afryki, z Francji. Tylko te rozmowy mogą trwać w nieskończoność. Uwielbiam to, ale jest robota do zrobienia. Drugi dzień w Bejrucie. Słońce leniwie wygrzewa budynki, zapach pieczywa unosi się w powietrzu. A ja? No cóż, czuję się jak dziecko w sklepie z zabawkami. Nowe miasto, nowe odkrycia, milion bodźców, które atakują mnie z każdej strony. A to słynny sklep niejakiego Żana, z którym wczoraj tu rozmawiałem. Przepraszam, że tak jem, ale jest on the go. W pobliskiej szkole odbywało się świętowanie Bożego Narodzenia i zapytałem tutaj pana, jak to wygląda, ile jest katolików, a ile jest wyznawców islamu. No i powiedział, że przed tą wojną domową w 1975 roku większość stanowili katolicy, około 75%. A teraz jest odwrotnie. Najedzony, gotowy na eksplorację ruszam w stronę Placu Męczenników. Mocna nazwa, bardzo mocna. Co się tam wydarzyło? Kto to byli ci cali męczennicy? Zacznijmy jednak od podstaw. Cofamy się do 1916 roku, kiedy Imperium Osmańskie rządziło tym regionem. Grupa libańskich nacjonalistów, poetów, pisarzy, dziennikarzy została tutaj powieszona. Za co? Za marzenie o wolnym Libanie. I tak ten plac stał się symbolem walki. Przez dekady widział niejedną demonstrację. W 2005 roku znowu stał się areną rewolucji. Cedrowej rewolucji, która doprowadziła do wycofania wojsk syryjskich z Libanu. A w 2019 protesty przeciwko korupcji, politykom, kryzysowi gospodarczemu. A dzisiaj jest cicho. Bardzo cicho. Kiedyś tłumy, teraz tylko wojsko, punkty kontrolne i puste budynki. To właśnie ten widok przypomniał mi, że Liban to kraj, który niby wraca do życia, ale tylko na chwilę. Wojna domowa się skończyła, ale duch wojny nigdy nie odszedł. Pamiętam ten moment, kiedy szedłem wśród tych zrujnowanych budynków i myślałem, ale tu pusto. Gdzie są turyści? Gdzie są ci ludzie? Wojskowi przede mną, wojskowi z boku. Tutaj jest jakieś rondo z tymi drzewami chyba cedrowymi. No, kiedyś to tętniło tu życiem, zresztą można widzieć jaka promenada tutaj jest. Nie wiedziałem jeszcze, że ta pustka ma swoje powody i że za kilkanaście godzin sam stanę się częścią innej historii. Już nie turystą, już nie obserwatorem, tylko kimś, kogo Bejrut nie wypuści tak łatwo. Wszedłem w jakąś dziwną strefę, która jest w ogóle zamknięta przez wojsko. Wszystkie ulice przechodzące są zamknięte, tu nawet są mury. Jedyna informacja, którą otrzymałem od policjanta, który mówił jako tako po angielsku, to że chodzi tutaj o jakichś rewolucjonistów, którzy się sprzeciwiają obecnemu rządowi i były zamieszki w 2019 roku, a później po tym wybuchu w 2020 po prostu zamknęli tą strefę. Tu jest jakby stary parlament. Rząd urzęduje tutaj na lewo, a ten stary parlament spotykają się raz w miesiącu. Tereny rządowe, nie wiem czy to mogę filmować.
a tutaj jest strefa tego wykluczenia i mogę oczywiście filmować jakichś tam wojskowych, ale możecie widzieć za mną, co tu się dzieje. Są co chwilę jakieś budki wojskowe, strzegące. Każda uliczka w tamtą stronę jest strzeżona. Dokładnie tej sytuacji politycznej, jak się pytam, o co chodzi, to każdy najpierw robi taki wdech i mówią, że to są polityczne sprawy, które nie do końca rozumieją. Chodzę do kościoła i nagle zapominam, że jestem na Bliskim Wschodzie. W kraju, w którym religia dzieli ludzi na różne frakcje, a ten kościół stoi otwarty dla każdego. Czasem trudno uwierzyć, że chrześcijanie w Libanie to prawie 1/3 całego społeczeństwa. Witamy na Bliskim Wschodzie. O, jest dziura. Pośród chaosu Bejrutu, między eleganckimi wieżowcami a zrujnowanymi budynkami, stoi coś, co wygląda jak obca struktura. Surowa, betonowa, przypominająca skorupę porzuconego przez gigantyczne stworzenie. To The Egg, czyli jajo. Opuszczony betonowy relikt marzeń o nowoczesnym Libanie. To miejsce miało być symbolem nowoczesności. Kino, które miało przyciągać tłumy. Miejsce, gdzie w chłodnym, klimatyzowanym wnętrzu Libańczycy mieli oglądać hollywoodzkie filmy i poczuć się częścią czegoś większego. Ale zamiast tego stało się skorupą bez życia, dziurawą, pustą, zapomnianą. Liban miał kiedyś plany, wielkie plany. Miał być bramą między Europą a Bliskim Wschodem. Ale plany zatrzymała pazerność rządzących, kule i bomby. Wojna domowa rozdarła Bejrut na pół. Jajo zamiast stać się kinem stało się pozycją strategiczną dla snajperów. Dzisiaj to po prostu kolejna ruina, kolejna blizna na ciele miasta, które kiedyś chciało sięgać gwiazd. I muszę dodać, jako mężczyzna, że no, panie przykuwają swoją urodą moją uwagę. Wszyscy tak przyjaźnie nastawieni. Przed chwilą chyba 3 czy 4 osoby się mnie zapytały, gdzie chcę iść, czy mi pomóc. Nie ma tego podziału. Muszę to wyciągnąć z głowy, że nie jestem w kraju takim stricte arabskim. Oni sami siebie nie nazywają zresztą Arabami, tylko Libańczykami. Więc to dosyć skomplikowane to jest, ale bardzo ciekawe, bo mam takie nastawienie, że jestem w kraju arabskim, a tak nie jest. Więc jak podchodzi kobieta i się pyta, czy mi coś pomóc, to tak się zastanawiam, czy mogę. Ale tutaj można. Zresztą w Pakistanie nawet mi powiedzieli, że jeżeli kobieta do mnie podejdzie i coś będzie chciała się pytać, to nie ma problemu. Problem się robi, jak ja bym próbował do niej zagadać. Wtedy jest to nieakceptowane. Aby lepiej zrozumieć, co się stało z pieniędzmi na kontach Libańczyków, wróćmy do poprzedniego wieczora. Wtedy spotkałem Hadiego, ambasadora couchsurfingu w Bejrucie. Jeśli nie znacie tej platformy, to w skrócie wam powiem, że ludzie dobrej woli otwierają drzwi dla innych podróżników. Chcą pokazać swoje miasto, podzielić się historiami, często zapraszają na lokalne jedzenie, a czasem nawet na nocleg. Jest to niesamowita wymiana doświadczeń. Knock knock. Hello. Hello Shadi, how are you doing? Oh, I'm good, thank you. Pleased to meet you, I'm Michał. You too, Shadi. Nice to meet you. Get in. I tak usiedliśmy z Hadim przy kolacji, a on zaczął opowiadać o Libanie. Shadi, they say that Beirut is Paris of the Middle East, yeah? Exactly, it is. Actually, if you go to downtown, it's a mix between the Lebanese and French and Italian architecture. Like a Middle Eastern architecture, if you want. And see, so here we have a lot of influence from the French. And Beirut used to be called since long time the Paris of the Middle East. Yes. Shadi, we're talking about the banking system Yeah. here in Lebanon. Exactly. Can you explain I was us? saying that, like, if you hold this in 2019, you would really be a millionaire. But now it's worth nothing. Like this 100,000 bill, before in 2019 it used to worth $66, and now it's worth a little bit more than $1. So now you see all this, the 5 millions you have, it's worth like $50. Before it used to worth more than $3,000. This stack of money. So now it have no value. Now we pay in cash like
you go to a restaurant, your bill will be in millions. Like you will pay 5 million, 6 million for the bill in the restaurant. Nie. Before you used to pay like 100,000, 150,000, 66,000, 70,000, and now it lost the value and has no value. The metal in the coin is worth 10 times more than The value. of the coin. Wow. Yeah, so now the coins we don't use anymore. Yeah, so now this money is only like $50. It's Okay. tech money, use $50. Yeah. It looks Used to- big. It looks big, but like you hear, you become millionaire easily, but you become poor very, very fast. Like you go one time to a restaurant and you will pay all this in one go. So the inflation was going crazy, but when this fixed rate of 89,000 kind of stopped recently. Actually, in 2019, $1 was 1,500. And then after the crisis in 2019, it started to lose more value. Until in this year, 2023, the beginning of the year, it reached 140,000 for the dollar. And then it started to decrease little by little until they stabilized it on 89,000 around April. And since April, from April till now, it's almost stable at 89,000. And it's done by government, yes? By the central bank, but we don't know how, actually. We don't know how, because it used to go up like every day, 2,000, 3,000, 10,000. It could jump like 20,000 in one day. 5 million and $50. Thank you very much. Yeah, That was very welcome, kind, you're welcome. Chadi. Yeah, you're welcome. It was a pleasure. Whenever you are around, it doesn't matter. Is it Yeah, of course. If I go to You Poland know. sometimes, I will let you know. That's for sure. Okay. Yeah. Thanks very much. Have a nice trip. And if you need any information, you can always ask me. I will Awesome. send you the information. No problem. Thank you so much. Chadi mi wczoraj opowiadał, jak tu wygląda system bankowy i dlaczego taka jest sytuacja z szalejącą ciągle inflacją. I to okrutnie, bo jeszcze kilka lat temu był $1 kosztował 1500, a teraz kosztuje 89 tysięcy. Był moment, że kosztował nawet 140 parę tysięcy. On sam stracił około 35 tysięcy dolarów. Mówi, że oszczędności życia poszły, no i jego marzenia o podróżowaniu też z dymem. Arabska kawa z kardamonem. Czarna, mocna, małej ilości, ale będzie kick, potrzebuję go dzisiaj, bo dalej się nie wyspałem. No ale jak tu się wyspać, jak trzeba zwiedzać. Jesteśmy nad Morzem Śródziemnym, w Bejrucie. Tutaj słynna skała, tak zwana Pigeon's Rock, czyli skała gołębia. Chyba jeszcze jedną trzeba uderzyć. Stoję na nadbrzeżu, patrzę na życie, jakie się tutaj toczy. Za chwilę zachód słońca. Gdybym wiedział, co mnie czeka, może patrzyłbym na ten zachód inaczej? Może doceniłbym każdą sekundę tej wolności? Nie wiem. Może przestałbym myśleć o ruinach, a zaczął myśleć o tym, że za kilkanaście godzin sam stanę się częścią jednej z nich. Słońce zachodzi, a ja patrzę na morze i próbuję sobie wyobrazić, jak to miejsce wyglądało 40 lat temu. Bejrut był wówczas portem, przez który przechodziły towary, luksusy, pieniądze. Dzisiaj jest tylko pięknym wspomnieniem. Czymś, co mogło być, ale nie jest. Kawka zaczęła działać i w pewnej restauracji, z której był fantastyczny widok, pytałem kilku mężczyzn, którzy siedzieli i palili sziszę, czy mogą być tak łaskawi i powiedzieć Welcome to Lebanon, żebym miał do wideo. No i powiedzieli, ale jakoś tak z małym impetem, no to drugi raz. Znowu z małym impetem. Po kilku rozmowach się okazało, że oni w ogóle nie są z Libanu, tylko z Kurdystanu. No i zapraszają, że jest bardzo łatwo się tam dostać, tylko trzeba polecieć do Iraku. I oto ten budynek nazywa się z angielskiego The Gruge. W sumie nie wiem, co to znaczy po polsku, ale historia jest dość ciekawa, bo sięga 1954 roku, kiedy na tym skrawku były jakieś pozostałości po jakimś budynku. Osoba, do której to należała, ojciec dwóch synów, zmarł. No, jak jest to znane też z polskich realiów, tam, gdzie chodzi o spadki, zawsze jest kłótnia, prawie zawsze. No i dwóch braci się poróżniło o ten kawałek. Ten budynek, na którym stoi, jest częścią tego spadku po ojcu. Tuż za nim znajduje się drugi budynek. I jeden z braci zdecydował, że na tych pozostałościach wybuduje
budynek, który przysłaniać będzie widok z tego budynku, który znajduje się za nim, który odziedziczył ten drugi brat. Można powiedzieć, plan doskonały. Wtedy jeszcze nie obowiązywały takie prawa budowlane jak teraz. I budynek, dlaczego jest taki unikalny? W najszerszym miejscu ma 4 metry, w najwęższym 60 centymetrów, tam w tamtym rogu. Niesamowicie to wygląda z boku. Przez lata był używany jako dom rozpusty, a później również jako schronienie dla uciekinierów przed wojną, dla imigrantów. Sprawa do tej pory nie jest wyjaśniona. Jeżeli byłby zburzony, to prawo budowlane już nie pozwalałoby wybudować na tym miejscu nic. W tej chwili jest bardziej wartościowe, jak ta ruina stoi, aniżeli jakby została zburzona. Cóż zrobić? Rodziny się nie wybiera. Idę ulicą i nagle obok mnie zatrzymuje się Mercedes. Nie prosiłem o taksówkę, nie szukałem jej, ale ona mnie znalazła. Jakby ten facet czekał na mnie. Intuicja już wtedy mi podpowiedziała: dziwna sprawa, Michał, że tak ten gość cię zagaduje. Jakby dawała mi już znać, żebym był ostrożny. Znam dobrze to uczucie. Wiele razy uratowało mi 4 litery. Tym razem jednak jej nie posłuchałem. Where do you want to go? I'm going to Baalbek. To Baalbek? Yeah. By bus. By bus. To jedno słowo, Baalbek, i nagle zmienia wyraz jego twarzy. Ale zanim zadaje kolejne pytanie, przez chwilę panuje cisza, jakby kalkulował coś w tej swojej głowie. You are from Poland? Yes. Did you remember this? Sorry? Ruszyliśmy, a on od razu mówi bardzo ciekawą historię. Historię o szpiegu. I tu w mojej głowie pojawia się pytanie: czy ja właśnie słucham losowej historii? Czy to przypadek, że on mi o tym opowiada? I think we talk. I told you about cola. No. I get one from Poland. Okay. He told me he want to go to Baalbek So, by but bus. yeah. Because in Bolt is expensive. And taxi expensive to go back. And when he will go to Tripoli. Okay. That wasn't me. No. No, not me. Situation in south Yeah. Israel, we don't have tourism. Yeah, I see. There's not many tourists. We have problem in the border now with every day. Yesterday they are shelling 80 rockets. I don't follow the news, so the is responded. Yes, before yesterday they killed family. They are shelling many now and Hezbollah when they fighting this really, and they shelling rocket only soldier, not families, not civil. Yes, civilians. We don't know Hezbollah is secret. Mm-hmm. This is why they are shelling between homes and say in are there. The family they don't know. Sometimes one person from the family he is Hezbollah fighter. Okay. Don't know. You don't know. When he die, they make for him to bury. They know. Oh, and then put it photo for him, and no, he's in Hezbollah. Nobody knows. So it's like secret. Yeah. All right. You think Lebanon like Germany, like France, like Swiss? You can go everywhere as you want. One woman from España, Spanish woman. She told me, I give you, what do you want money? But let me go with you to Dahi, to Hezbollah, and take a photo. Mm. I am journalist. I don't believe her. Yeah. I talked with the general security about that. Yeah. I told her, yes, I will come to take you. Where is your hotel? She told me Mayflower Hotel, and I get the information. She, she was working with. Wow. Yeah, it's not journalist. Wow. She's journalist, but she's selling the information. We have a lot of people of this. All right. This is what we afraid about. Yeah. I don't blame you. This is So what happened to that woman? Was she taken to prison or?
No, they told me don't ask about her. Okay. Don't. Mention her. Yeah. But when I talk with my friend in general. Yesterday I was stopped by some security officer because I was doing some, videos in the Yeah. port. But he checked my phone and he said that's okay. Yeah. انت طالع بعلبك بالامام. Taksówka dojeżdża na dworzec. Otwieram drzwi, kierowca rozmawia z kimś, pytając o Baalbek. Szybko wskakuję do busa i ruszam dalej. Taksówkarz jednak siedzi mi w głowie przez następne 2 godziny jazdy. Czy on coś wiedział? Czy to był przypadek, że mówi mi o szpiegu, a ja za kilkanaście godzin miałem stać się kimś, kogo też oskarżą o coś, czego nigdy nie zrobiłem? Tego dnia jeszcze nie wiedziałem, że wkraczam w grę, w której nie znam zasad. Ale Liban mnie pyta, czy chcesz w nią zagrać? Nie. Liban sam wybiera graczy. Zapada zmrok. Bus jedzie dalej. Jest w tym coś uspokajającego. Siedzisz, patrzysz przez okno, świat znika, a ty jesteś tylko cieniem, który przemieszcza się między miejscami. Tym razem coś było inaczej. Nie potrafiłem się skupić, nie potrafiłem się rozluźnić. Może to wina tej rozmowy z tym taksówkarzem? On dalej siedział mi w głowie. Nie jestem jedyny w tym busie. Obok mnie siedzi mężczyzna w średnim wieku z brodą ubrany w tradycyjny strój. Na kolanach trzyma plastikową torbę, w której coś ma owiniętego w gazetę. Z przodu kierowca i 2 pasażerów. Nie wyglądają na turystów, no ale tutaj nikt w sumie nie wygląda. Nikt nie pyta, skąd jesteś. Nikt nie pyta, dokąd jedziesz. W takich miejscach nie zadaje się pytań. Nagle światła busa rozjaśniają coś na drodze. Żołnierze, wojskowy jeep, broń przewieszona przez ramię. Chowam od razu kamerę. Jestem czasem szalony, ale nie taki głupi. To checkpoint. Kolejny tego dnia. Liban to nie kraj, gdzie po prostu jedziesz przed siebie. Tutaj weryfikują, kto ma prawo się poruszać, a kto nie. A jeśli jesteś w złym miejscu o złej porze, może być problem. Żołnierz rozmawia z kierowcą, sprawdza dokumenty, patrzy do środka busa. Wzrok przesuwa po pasażerach. Przez chwilę wydaje się, że spojrzał dłużej na mnie. Ale potem odwraca się i macha w sumie ręką. Możemy jechać dalej. Wszystko w porządku. Ale to właśnie te sekundy, kiedy ktoś decyduje, czy pozwoli ci jechać dalej, czy zawróci, albo zabierze cię skąd już nie wrócisz. No i akcja wygląda tak, że dojechałem do połowy, kosztowało to $4. Cały bus wysiadł, więc byłem pewny, że ja też muszę wysiąść. Przerzucili mnie do innego busa, no i teraz jak to wygląda, że chyba trzeba czekać, aż się zapełni. Na razie są 4 osoby, łącznie z kierowcą, no to jest trochę więcej miejsca. Wszyscy jacyś zdziwieni, że jadę tam takim środkiem lokomocji. No, z tego co słyszałem, jest to rejon pod kontrolą różnych gangów. Jadę tam, no, może nie na pełnym przypale, ale troszeczkę do nieznajome tereny. Mam tam ustawionego kolegę Hamzę z Couchsurfingu. Ma dosyć sporo pozytywnych opinii na internecie, więc dogadałem się z nim i trzeba w pewnym momencie komuś zaufać. Jest już dosyć późno, bo słońce zaszło gdzieś koło godziny 16:30. Jest godzina przed 18. Jest około pół godziny jeszcze od miejsca docelowego. Miejsce, które mi wskazał, jest blisko pewnego meczetu. Wygląda na mapie, że jest to jakieś dosyć popularne, duże miejsce. Więc czekam, aż ruszymy. Nawet nie wiem, ile zapłacę. Okej, ktoś już wsiada. Zobaczymy. Dziwna akcja, zostałem sam teraz w tym busie. Miałem już tak w Etiopii, że była jakaś przesiadka, ale nie chcę się kontynuować. Baalbek. Baalbek? Baalbek, yeah? Okay. Al Sharawiya? Wait. Bus. Okay, we will wait. Seen money. Okay. Ona zachodzi, ale chyba nie zmienia. Bus w końcu się zatrzymuje. Kierowca odwraca się do mnie. Dalej nie jadę, kolego, mówi. Jeśli chcesz dostać się do Baalbek, musisz wziąć następnego busa lub tuk-tuka, albo taksówkę. Wysiadam.
Bus odjeżdża, ja zostaję sam z plecakiem i nikłym światłem lampy ulicznej. Ostatni fragment drogi pokonuję tuk-tukiem. Podobno ten kierowca wie, gdzie jest adres, który mu podałem. Mówię podobno, bo tutaj niczego nie możesz być pewien. Tuk-tuki zawsze kojarzyły mi się z biedniejszymi krajami Afryki i Azji. To najtańsza taksówka świata. Coś, co widzisz na zatłoczonych ulicach Mumbaiu, slumsach Nairobi, czy gdzie indziej w Afryce, ale w Libanie? Libańczycy uwielbiają te swoje Mercedesy. Widać to na każdym kroku. Stare, klasyczne modele jeżdżą tu dłużej niż niektóre rządy. A teraz? Teraz tuk-tuki. To mi mówi więcej o sytuacji ekonomicznej niż jakiekolwiek dane. Bo skoro sięgnęli po coś, co jest symbolem taniości i desperacji, to znaczy, że tutaj nie jest za dobrze. Droga się kończy, tuk-tuk skręca w boczną uliczkę. W ciemności pojawia się budynek z czerwonym napisem. To motel Hamzy. Niepozorne, ale to moje schronienie na tę noc. Okej, dobra, jestem tu w motelu, przechodzę przez jakieś kraty. Zabezpieczenie dosyć mocne. Nic nie widzę. Kraj jest ciągle bez prądu. Ale piździ. Zaproszenie. Ha! Hello. Hey, How is it going? Nice to meet you, Hamza. nice to meet you. At last, yeah, I'm good. I hope you don't mind I'm filming. No, no, no. It's awesome. You're so welcome. Hamza, miły, uczynny gość z sercem na dłoni. Od pierwszej chwili widać było, że to człowiek, który czerpie radość z pomagania innym. Czyli to nie była ściema, gościu istnieje, motel też istnieje, jestem na miejscu. Było tak, no, ciepło po drodze, ale no, wszyscy w porządku. Dużo tutaj Syryjczyków widzę, bo co druga, trzecia osoba mówi, że jest z Syrii, którą spotykam. Reklama. Hamza, this is for you. Oh, thank you. Little gift from Poland. Thank you. Some chocolate. Pokazuje mi mój pokój, który użyczył mi zupełnie za darmo tamtej nocy, bo jestem couchsurfingowcem. I powiedział, że za parę minut jedziemy coś zjeść i żebym był gotowy. They're bad, oh my god. That's awesome. Oh, feel like heaven. Bad Wi-Fi, good company. Thank you. You're so welcome. Thank you. Hamza bierze kilka dużych butelek plastikowych do bagażnika i mówi, że musi zatankować prąd. Patrzę na niego z lekkim zdziwieniem, zastanawiam się, czy mówi po angielsku. Jak to zatankować prąd? I wtedy tłumaczy mi coś, co pokazuje, jak bardzo Liban działa inaczej niż reszta świata. Prąd tu nie przychodzi z elektrowni do wszystkich domów. Tutaj ludzie muszą sami generować swoje światło. Każdy budynek ma swój własny generator prądu. Jeśli nie masz paliwa, nie masz prądu. Proste. Zabiera mnie na kolację, na najlepsze falafele i szawarmę w mieście, jak to sam mówi. Jedzenie takie, że aż chciałbym przytulić kucharza. So, what is this? Smoking kills. Okay, and over here? For the cancer and lungs disease. Maybe not you. I am cancer. Można szukać drugiego dna w tym spotkaniu z Hamzą, ale nie było w tym nic podejrzanego. Po prostu to dobry człowiek, który otworzył przede mną swój dom. Ale to, jakim jest człowiekiem, okazało się dopiero później, kiedy zniknąłem. To właśnie Hamza był w kontakcie z moim przyjacielem Bartkiem, który szukał mnie, gdzie tylko się dało. Oboje pytali, dzwonili, próbowali dowiedzieć się, co się ze mną stało. Z Hamzą mam kontakt do dziś. Po powrocie do motelu idę na górę i nagle słyszę polski język. Zdaje mi się, pomyślałem, nie, to ewidentnie Polacy. No nie byłbym sobą, jakbym nie zagadał. To Karolina i Mariusz. Zapraszają do pokoju, siadamy, częstują mnie jakimś napojem, z tego co pamiętam. Swój do swojego jednak ciągnie. Mariusz to gość, który zamiast pytać, czy tam można pojechać, od razu sprawdza ceny biletów w internecie. Był w miejscach, gdzie nawet lokalni nie mają ochoty się zapuszczać. Widział wojnę, rewolucję, przekraczał granice, których nie da się przekroczyć. I co najważniejsze, zawsze z tego wychodził cało. Opowiadał o Ukrainie, o froncie, o tym jak zgarnęła go policja i oddała w ręce służby bezpieczeństwa Ukrainy. Miał worek na głowie, był prowadzony po korytarzach, w górę, w dół. Potem trafił do pokoju z 2 typami, a jeden z nich mówił płynnie po polsku.
Po 40 minutach go wypuścili. Słuchałem tego i śmiałem się, że to jak scena z filmu. Tamtej nocy siedzieliśmy do północy. Opowiadaliśmy sobie rzeczy, które wydawały się kompletnie nierealne. I ani Karolina, ani Mariusz, ani ja nie wiedzieliśmy, że następnego dnia role się odwrócą. Za 18 godzin już nie będę śmiał się z worka na głowie. Za 18 godzin sam będę przechodził przez korytarze, których nie znam. Za 18 godzin to ja będę tym, który nie wie, gdzie jest, dokąd go prowadzą i co będzie dalej. Tylko z jedną małą różnicą. Mariusza wypuścili po 40 minutach. Ja miałem zostać tam na dłużej.